odsłania się przed nami najpiękniejszy... nie, będzie coś widać, panie. Dzień dobry, panie ośle. Do Caldeiros, to tędy? Zawiezie nas pan do Caldeiros? Idziemy. Osiołki nie chcą nas podwieźć. Jeśli jesteście na tym kanale od kilku tygodni, wiecie, że jesteśmy aktualnie na wyspie, która ma 17 km², leży w połowie drogi między Europą a Kanadą. Mieszka tutaj zaledwie 400 osób. W tym odcinku porozmawiamy z jednym z lokalsów, czyli w sumie z 1/4% całej populacji wyspy. Więc jeśli lubicie takie tajemnicze miejsca, to odsyłam Was także do poprzednich odcinków. Dzisiaj dowiemy się też, czy mieszkańcy grają tutaj w piłkę i pokażemy Wam więcej tej jednej z najbardziej odizolowanych, stale zamieszkałych wysp Europy, która tak naprawdę jest wielkim, dawno wygasłym stratowulkanem, którego wierzchołek zapadł się w wyniku potężnej erupcji jakieś 450 000 lat temu. Corvo kryje w sobie więcej niesamowitych opowieści. Jedna z najbardziej zagadkowych na całych Azorach jest ta, gdy pierwsi portugalscy żeglarze dotarli do bezludnej ich zdaniem wyspy w XV wieku. Na jej północno-zachodnim skalistym brzegu, czyli tam, gdzie dziś nikt nie mieszka, ujrzeli tajemniczy pomnik z ciemnego bazaltu. Statua przedstawiała mężczyznę bez nakrycia głowy, siedzącego na koniu bez siodła, który prawą ręką wskazywał jednoznacznie na zachód, w stronę nieodkrytej wtedy jeszcze Ameryki. Kronikarze pisali o niezrozumiałych runach wyrytych na piedestale. Choć król Portugalii nakazał sprowadzić posąg, ten rozpadł się na statku podczas transportu. Do dziś naukowcy spierają się, czy to był ślad po zaginionej cywilizacji, prawdopodobnie Kartagińczykach. Posąg nazwano rycerzem z Corvo. Powietrze na tej wyspie jest jednym z najczystszych na całym świecie ze względu na swoje położenie i na znikomą liczbę zanieczyszczeń, bo jeździ tutaj tylko kilkadziesiąt samochodów, a przemysłu ciężkiego brak. Dlatego też krajobraz jest nierealnie wręcz zielony, a przez większą część roku całkowicie swobodnie pasą się tutaj stada krów, które zaopatrują wyspę w zdrowe mleko. Jesteśmy coraz wyżej. Zostało nam 3 km naszego szlaku. Niby mało, ale cały czas pod górkę. Jedyne co mijamy przez ostatnią godzinę to są krówki, kozy, 1 osioł, 3 koty, 2 psy i piękne, piękne widoki non-stop. I nawet się trochę schłodzimy, bo za sobą mamy wentylację. Energia przyszłości. Jeszcze jedna obserwacja, jaka mnie naszła, to że tutaj wszystko wygląda jak w Shire. Czuję się trochę jak Bilbo Baggins albo inny bohater Hobbita czy Władcy Pierścieni. Nie trzeba lecieć do Nowej Zelandii, choć warto, żeby zobaczyć tego typu klimat. Frodo, czy pamiętasz jeszcze smak truskawek? Nasza droga wiedzie tamtędy, zapraszam. Zostało nam jeszcze jakieś 20 minut do kaldery. Mimo wycieńczenia idziemy dalej. Po 2 godzinach wspinaczki docieramy do miejsca docelowego, do najpiękniejszego widoku na wyspie Corvo. Są znaki, że jesteśmy już o krok. Na razie widok jest taki, jak wczoraj mieliśmy na jeziorze Fogo. Tak to ma wyglądać. To my, to kaldera, to był wulkan. Wybuch, zapadł się i zostało to, co za chwilę zobaczymy. Albo i nie. Odsłania się przed nami najpiękniejszy... nie, będzie coś widać, panie. Dotarliśmy. We did it. We make it. We made it. Jest bardzo zimno, jak weszliśmy tutaj na górę. O, nie jesteśmy sami, już ktoś nawet idzie. Wow, myślałem, że będziemy totalnie sami, ale jeszcze 2 osoby przyszły. Bardzo zimno, ale w tych warunkach, z tym widokiem, kanapka smakuje jak żurek z Sheratona. Hello! O, dzień dobry! Spotkaliśmy przed chwilą dziewczynę, Polkę, która jest tutaj któryś raz już i albo zawodowo zajmuje się zdjęciami, albo po prostu jest taka zajawiona Azorami, bo jest tutaj kolejny raz sama. Widać,
Przyciąga to miejsce ludzi. Koniec świata, absolutny koniec świata, ale ludzi przyciąga. Ale to jest chyba kwintesencja Azorów, to miejsce. Bo São Miguel oczywiście piękne, Flores jutro będziemy, pewnie też piękne, ale to, ja tak wyobrażałem sobie Azory. Mgliście, pięknie, zielono i potwór z Loch Ness. Jak się przypatrzycie dobrze, to tutaj widać jego głowa, tu jest jego ciało, jak leży uśpiony. Tu ma oczy. Znaleźliśmy Nessie. Schodząc z kaldery spotkaliśmy lokalsa, który zaproponował nam podwózkę na dół, a to idealna okazja, żeby porozmawiać o życiu w tak specyficznym miejscu. Drogie jest życie tutaj? Na przykład wynajęcie albo kupno mieszkania? Tak, jest tutaj dość drogo. Wynajęcie jednego pokoju to od 450 do $500 miesięcznie. Dla mieszkańców to wysoka cena. Nie ma tutaj zbyt wiele opcji do mieszkania. Więcej osób poszukuje miejsca niż jest go na wyspie. Mały, stary dom do generalnego remontu to około 50-60 tysięcy euro. W dodatku tutaj nie możesz zrównać domu z ziemią. Musisz go odnowić, ale musisz zostawić oryginalne mury. To wszystko jest ze starego kamienia. Nie można tego burzyć. Mieszkacie tylko tutaj, prawda? Nie ma innych domów po drugiej stronie wyspy. Nie, nie ma. Nie można budować nigdzie indziej niż tu. Nie macie tutaj boiska piłkarskiego? Mamy, w środku, w hali. Wieczorami słychać, jak ludzie się zbierają i grają w piłkę. Macie tutaj w ogóle przestępczość? Nie, więc nie macie tutaj też więzienia. Nie, żadnego więzienia. Nie ma takiej potrzeby. Tak, jeśli coś już się naprawdę wydarzy, policja musi przypłynąć z Flores i zabrać gościa. Myślę, że dla kogoś, kto mieszkał w wielkim, głośnym mieście, to miejsce jest jak diament. Jeśli już go znajdziesz i ci pasuje, zostajesz tutaj. Prawie 4 lata mieszkałem na São Miguel. Prawie 3 lata w Portugalii kontynentalnej. Bywałem w różnych miejscach na wakacjach, tak jak wy teraz. Ale to jest dla mnie najlepsze miejsce do życia. Urodziłem się na Flores w Ponta Delgada, ale to jest dla mnie najlepsze miejsce, jakie kiedykolwiek znalazłem. Nie widzę siebie nigdzie indziej na świecie niż tutaj. Dla mnie tak wygląda raj. To prawda, masz tutaj wszystko. Tak, mam tutaj dobry internet. Kiedy chcę, idę na spacer. Kiedy chcę, włączam sobie muzykę, idę na spacer z psami. Tutaj nie ma stresu. Kiedy mam samolot, na przykład wieczorem, idę na lotnisko rano. Znamy się tam wszyscy. Nadaję swój bagaż i wracam i siedzę w domu. Dopiero gdy słyszę, że samolot odpala silnik, wtedy dopiero wychodzę na lotnisko. W takim miejscu musicie znać się na wielu rzeczach. Wszyscy muszą umieć gotować, naprawiać rzeczy, dokonywać jakichś remontów i tak dalej. Tak, ja na przykład odbudowałem sam swój dom. Umiem też naprawić swoje auto. Dopytam jeszcze o piłkę. Tak, wiem, że gracie tylko w środku, ale faktycznie zdarza się tutaj, że ktoś regularnie grywa? Tak, mamy tutaj drużynę. Drużynę? Tak, mieszany zespół. Trochę dziewczyn, trochę chłopaków. Grają zazwyczaj 5 na 5. Girls and boys. Awesome. But they were like, it's five. Okay, yeah, 5 versus 5. Yeah, Yes, yeah. yes.
Macie tutaj jedną szkołę dla wszystkich dzieci na wyspie. Tak, jedna szkoła dla wszystkich dzieci od podstawówki do szkoły średniej. Mamy tutaj nauczycieli dla 45 uczniów. Mamy też jedno przedszkole, chodzi do niego 13 dzieci. Zobaczcie, tam jest szkoła, obok niej jest przedszkole. Lubisz życie tutaj? Bardzo, tu jest niczym w raju. Wędkuję, mam ocean pod nosem, masz też spokój, ciszę. Tak, nie mam hałasów za oknem, w domu słyszę tylko moje psy chodzące po posadzce. Gdyby były jakieś hałasy na zewnątrz, nie mógłbym już spać, bo przyzwyczaiłem się tylko do dźwięków falującego morza i mew. Tu każdy zna każdego, prawda? Tak, mało tego. Każdy wie wszystko o tobie, co robisz i kiedy to robisz. Tu nie ma sekretów. Jakakolwiek tajemnica przetrwa tutaj maks 2 dni. Tak, pewnie ciężko tutaj cokolwiek ukryć. Jak wygląda tutaj kwestia rozrywki dla mieszkańców? Jest jeden bar, ale zazwyczaj spędzasz czas w swoim domu. Zapraszasz do siebie przyjaciół, organizujesz kolację. To dobra rzecz, bo dzięki temu żyjemy bardziej jeden dla drugiego. Macie tutaj jakąś siłownię? Jest jeden gość, który ma swoją prywatną siłownię, ale ja dla zdrowia dużo się ruszam, chodzę na spacery z moimi psami, czasem pójdę na ryby, czasami pobiegam. Tak, tu jest trochę miejsc, gdzie można pochodzić. Okay. Yeah, around the runway with the dog. Is to go somewhere, right? Tak, ale z kolei o nocnym życiu zapomnij. Dobra restauracja? Bez szans. Ale jeśli tego potrzebuję, płynę na inną wyspę, żeby mieć większy wybór do zjedzenia czegoś czy wypicia. Other islands, I go a little bit Okay. far and drink something and have a nice dinner with a lot of things to choose Yeah. from the menu. So is it common to local people to go to Często other odwiedzacie islands? inne wyspy? Wtedy, kiedy potrzebujemy czegoś konkretnego. Wtedy tak. Or... I wtedy najczęściej Flores? Okay. Nie, Fajal, Terceira albo São Miguel, czyli te dalsze wyspy. And they just sometimes when there's emergency, Ewentualnie, jeśli jest jakiś nagły wypadek, trzeba dostać się So na you inną got wyspę. no hospital here? Więc nie macie tutaj szpitala? Nie, mamy przychodnie. Jest lekarz, pielęgniarka, jeden dentysta, jeden psycholog. full-time, but Ten hotel jest położony tak pięknie, że widać z niego i ocean, i tę górę, ale w sumie inaczej tutaj się nie da na Corvo. Ale właśnie jesteśmy w środku i odkryliśmy tutaj największą kolekcję książek o Corvo, jakąkolwiek świat widział. Nie wiedziałem, że jest tyle książek o Corvo, a tutaj prawie wszystkie dotyczą właśnie tego miejsca. Jakieś wspomnienia Corvians, stare zdjęcia, zobaczcie. Są foty pewnie z lat, nie wiem, początku XX wieku, może trochę wcześniej. Jak ta wioska się zmieniała. My jesteśmy mniej więcej, tu jest chyba kościół? Nie, Czyli my jesteśmy gdzieś tu. tak, to jeszcze tego wcześniej nie było. Tu To jest- teraz biegnie lotnisko. Tak, dokładnie, tu jeszcze lotniska nie było, tu jest lotnisko dzisiaj. Jechać do Corvo. Ja w ogóle jestem zafascynowany takimi rozkminami, jak to miejsce musiało wyglądać na przykład 100 lat temu, albo 200 lat temu, albo 300 lat temu. No tutaj oprawiają wieloryba. Tak, widziałem te owce, Wypasowiec. wypas owiec, 95 rok, 30 lat temu. 30 lat temu wyglądało tak. O, tutaj dzisiaj byliśmy. To Wam pokażemy z drona. I w sumie z naszych też zdjęć. O, to jest ta największa atrakcja całego Corvo. Zakupy przywożone z innej. Wyspy. Wyspy. Coca-Cola. Ile coli, ile Cola fanty. i piwko. I piwko. Sagresz. Lata 90. na Corvo. Wyobrażacie to sobie? Ale zobacz, moda w sumie taka podobna. A Tych zobacz, panów na pewno nie. wszyscy panowie mają czapki. Zobacz na to. I wszystkie takie same Wszystkie kaszkiety. bereciki. Budowa, dach, dachóweczka elegancko i ta dachówka do dzisiaj stoi. I też widzieliśmy, że bardzo dużo jest kamieni na dachówkach, żeby nie pozrywał wiatr. Ale zobacz, jest chłopak z piłką. W koszulce Super Mario. Szanuję. Powiedział nasz kierowca, że nie ma tutaj boiska do piłki nożnej, takiego otwartego, ale jest hala, w której grają w piłę. 5 na 5. Podobno mieszają drużyny. Kobiety, dziewczyny z chłopakami. W sumie przy takim doborze ludzi to nie ma co wybrzydzać. Każdy, kto ma ochotę pokopać i
jest w stanie, to jest mile widziane. Tylko no trochę się... To teraz jest całe zabudowane Tak, w budynkach. To wszystko jest w budynkach. Ta część. Pan też mówił a propos tego, że właśnie oni stawiali jakby domy w najbardziej jakby takim niedostępnym miejscu, z racji tego, żeby całe te poletka, które były płaskie, spróbować zaaranżować jako właśnie uprawę. Dlatego też całe miasto jest właśnie stłoczone tutaj i dopiero potem się okazało, że tutaj niewiele rzeczy chce rosnąć, to rozbudowali miasto Tak. w tą stronę. W ten sposób obejrzeliście z nami największy prawdopodobnie wydany na świecie album o Corvo. Jak będziecie tutaj na Corvo, to zajrzyjcie do książek. Warto czytać. Jest telewizor w ogóle. Tylko tutaj nie ma telewizji korwiańskiej. Od razu odpowiadając na pytania. Nie mają swojej telewizji, nie mają swojego radia. No idziemy się ugrzeć do pokoju, bo zmarzliśmy straszliwie. Nasi przyjaciele Czesi chcieli nas zaprosić do restauracji, ale nie wiem, czy damy radę. Ale bardzo mili ludzie, więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy Czechów. To jest absolutnie najbardziej instagramowe miejsce na całych Azorach. Dla wielu jedno z najpiękniejszych. I przez chwilę nic nie mówmy, tylko oglądajmy tę zieleń. Podobno, i nie tylko podobno, bo widzimy to na własne oczy, najbardziej zielony z zielonych kolorów, jaki może być w naturze. Dotarliśmy do miejsca, z którego widać najbardziej na zachód wysunięty punkt Europy.